Prawie 120 lat temu na tatrzańskich graniach pojawił się człowiek, który chciał, żeby polskim turystom żyło się lepiej. Ten człowiek to Walenty Gadowski. To on właśnie, uzbrojony w odrobinę żelastwa i bardzo dużo śmiałości, stanął przed wszystkimi i powiedział: Patera! Tak jest. Wszystkie te miejsca połączył wyjątkowym szlakiem, montując w najtrudniejszych odcinkach pierwsze sztuczne ułatwienia. Czegoś takiego Tatry wtedy jeszcze nie widziały i nawet najstarsi górale musieli przecierać oczy. I chociaż na przestrzeni tych wszystkich lat sporo w turystyce się zmieniło, a oryginalny przebieg został skrócony, to ten tatrzański szlak do dzisiaj uchodzi za wyjątkowy i ciągle jest marzeniem wielu turystów. Marzeniem, które przypłaciło życiem już ponad 150 osób. Cześć, z tej strony Mateusz. Witajcie w Tatrach. Właśnie zmierzam w stronę Czarnego Stawu Gąsienicowego, bo dzisiaj postanowiłem wybrać się na słynną Orlą Perć, czyli na szlak uchodzący za najtrudniejszy w całych Tatrach. Ale zanim to nastąpi, zanim znajdę się gdzieś tam wyżej, no to patrzcie tylko, właśnie wstaje dzień i jest po prostu przepięknie. W zeszłym roku przeszedłem najdłuższy szlak turystyczny w Polsce, liczący 500 km główny szlak beskidzki. No i pomyślałem, że fajnie byłoby zrobić jeszcze coś ciekawego w górach, póki moim nogom chce się dźwigać moje ciało. Skoro był więc najdłuższy szlak, to może miło byłoby zmierzyć się z tym najtrudniejszym? W końcu Orla Perć jest wśród tatrzańskich szlaków trochę takim Realem Madryt, albo inną Barceloną. Jak wzywa, no to wracasz z tej tatrzańskiej emerytury, choćby na ławkę. Uprzedzam, ławek tam jednak nie ma, a i sam szlak zdecydowanie nie jest dla każdego. Czy jest jednak dla mnie? Które miejsca uznam za najtrudniejsze? No i przede wszystkim, czy te moje nogi dadzą radę nieść mnie przez tę postrzępioną grań, która miała być wkrótce areną moich przygód? Pobudki w nocy nie należą do najprzyjemniejszych, ale dosyć szybko zapomina się o tym w takim otoczeniu. Dodreptałem nad Czarny Staw Gąsienicowy i tak na dobrą sprawę tutaj zaczyna się ta moja przygoda. Będę teraz niebieskim szlakiem podążał w stronę Przełęczy Zawrat, czyli jednego z krańcowych punktów Orli Perci, druga to Przełęcz Krzyżne. No i tam mam zamiar dzisiaj się pojawić za dobrych kilkanaście może godzin. Zacząłem dzisiaj wcześnie. Korzystam z tego, że jest 1 lipca, czyli ciągle okres tych najdłuższych dni w roku. A to wszystko dlatego, że mapy pokazują, żeby rozprawić się z całym szlakiem i wrócić na parking w Brzezinach, skąd startowałem, będę potrzebował ponad 15 godzin. A dokładając to moje nagrywanie, jakieś zdjęcia, przyglądanie się każdemu głazowi, no to boję się, że gdzieś tam długo zabawię na górze. Tam w tle widać już grań, wschodnią grań Świnicy, którą będę maszerował. Tam właśnie mniej więcej biegnie Orla Perć. No ale teleportować się tam nie można, więc wycieczka zaczyna się znacznie niżej. Ku przygodzie można wyruszyć z północy, tak jak ja, lub południa. Wybierając pierwszy wariant, trzeba dotrzeć na halę gąsienicową i nad Czarny Staw Gąsienicowy właśnie. Dojście z Kuźnic jest może ciekawsze, no ale szlakiem z Brzezin idzie się bardzo szybko, zwłaszcza jak się człowiek zmusi do podbiegania o świcie. Druga metoda to marsz z Palenicy Białczańskiej przez Dolinę Roztoki i 5 stawów. Tam też znajdują się szlaki, które pozwalają dostać się na Orlą Perć. W obu przypadkach nastawić się trzeba na jakieś 26 km marszu i blisko 2000 metrów przewyższeń. Nogi można oszczędzić, nocując wcześniej w schronisku. Oba warianty pozwalają na taką opcję, jeśli w ogóle uda się w sezonie znaleźć wolne miejsce. Kto jednak zaczyna z parkingu, musi się nastawić na bardzo długą wycieczkę. Nim wróci się do domu, dzieci będą już na studiach. Nawet jeśli przed wyjściem się ich nie miało. Pogoda dopisuje, a słońce oświetla właśnie wierzchołki szczytów. Pięknie wygląda zwłaszcza Kościelec. Jest wycieczka z tego szczytu na kanale, podlinkuję, zobaczcie sobie. Ale promienie słońca dosięgają też Kozi Wierch, tam w tle. No i tam mam zamiar być za kilka godzin. Ale za ile, to nawet boję się zgadywać. A tutaj jeszcze na Czarnym Stawie Gąsienicowym znajduje się taka wysepka. Ona poza tym, że jest po prostu ładna, wiąże się z taką dosyć ciekawą historią, bo bardzo dawno w przeszłości planowano, aby
taki grobowiec Słowackiego tam zbudować, oddając cześć temu poecie właśnie. Ostatecznie, pewnie na całe szczęście, do tego nie doszło. Teraz idę tam. Mniej więcej. Czyli na przełęcz Zawrat. W międzyczasie obszedłem sobie Czarny Staw Gąsienicowy od wschodu niebieskim szlakiem, który cały czas będzie mnie prowadził na przełęcz. No i później takim, powiedziałbym, wygodnym, kamiennym chodnikiem piąłem się wyżej. I cały czas będę to robił. Minąłem jedną krótką ściankę i też rozejście szlaków. Żółtym można iść w stronę Koziej Dolinki i na Zadni Granat. Też bardzo fajna wycieczka. Jest na kanale. Ale dzisiaj mam inne plany. No i z każdym krokiem teraz teren będzie stawał się trudniejszy. Te wyzwania będą rosły. Na razie jeszcze właśnie po prostu chodnik. Ale wyżej pojawią się już sztuczne ubezpieczenia. No i później będą mi towarzyszyły w zasadzie przez większą część dnia. A tam w dole jest zmarzły staw. I żółty szlak go omija od tamtej strony, biegnie wyżej. Bardzo ładne otoczenie, ale w porównaniu z tym, który miałem, nie wiem, godzinę wcześniej, to już tutaj jest znacznie bardziej surowo. Jak tak sobie zerkałem na mapy, no to wychodzi, że dzisiaj pokonać muszę nieco ponad chyba 25 km i prawie 2000 metrów przewyższenia. Tak więc dosyć sporo. Pocieszające poniekąd jest to, że już tylko w drodze na przełęcz Zawrat machnę 1200 metrów podejścia. No i gdyby to była skidzka wycieczka, to 26 km. Można by tak stosunkowo gładko machnąć. A tu ze względu na to, że teren będzie znacznie trudniejszy, pewnie zrobi się później tłoczno. Może trzeba będzie odczekać swoje w kolejce na łańcuchach. Póki co cały czas takim kamiennym chodnikiem do góry, ale to się za chwilę skończy. No i skończyło się. Na całe szczęście. Bo chociaż otoczenie było piękne, to ja w zasadzie nie mogłem się doczekać tego, co czekało mnie tam wyżej. No i dobrze, teraz kierunek przełęcz Zawrat. Tam jest zawratowy żleb, a szlak prowadzi nieco powyżej niego po lewej stronie, takim żeberkiem. No i tutaj zrobiło się już trochę trudniej. Zaraz pokażą się pierwsze sztuczne ułatwienia, a nade mną jest już sporo osób. Nie chciałem dostać żadnym kamieniem. Tak więc trzeba o tym pamiętać, wybierając się na takie trudniejsze szlaki. O, widzę pierwszy łańcuch tego dnia. Dzisiaj takie widoki, to będzie chleb powszedni, więc to jest w zasadzie taka rozgrzewka przed tym, co wyżej. Pierwszy ciąg łańcuchów już za mną. Tutaj dotarłem do drugiego. Nawet jest taka klamra, jakby ktoś miał krótkie nogi. No przede wszystkim trzeba uważać na to, że jest wystawa północna. Te skały są niekiedy bardzo gładkie, wilgotne, bywa ślisko, ale dzisiaj jest pogodnie. Jest całkiem fajnie. No i w taki mniej więcej sposób zacząłem tę tatrzańską przygodę. Bo leniwe do tej pory stawianie kroków musiałem zamienić na nieco bardziej skoncentrowane stawianie kroków. Podejście na przełęcz Zawrat bywa zdradliwe. Osoby z lękiem wysokości już pewnie tutaj odczują spory dyskomfort, a dalej będzie jak u dentysty. Tylko gorzej. Bo kiedy myślisz, że najgorsze już za tobą, to wtedy dostajesz rachunek. Po drodze jest trochę płyt, w tym niekiedy dosyć gładkich. Gdyby było wilgotno, to trzeba szczególnie uważać. A tutaj też jest taki dłuższy trawers jeden.
Orla Perć uchodzi tak powszechnie za najtrudniejszy szlak w Tatrach, ale oczywiście odczuwanie trudności jest mocno subiektywne i będą osoby, które powiedzą, że wcale nie było tak źle, a będą takie, które powiedzą, że było to niewykonalne. No i w całym tym filmie będę mówił oczywiście tylko za siebie. W międzyczasie dotarłem na przejazd Zaurad właśnie. Było kilka takich wilgotnych, gładkich płyt. Gdzieś tam spływała jakaś stróżka wody. Takie czujne miejsca, trzeba było uważać. A teraz tak na dobrą sprawę zaczyna się cała zabawa. No i jest pięknie. Piękne jest też to, że Tatry mają swój własny język. Taka fraza czujne miejsce brzmi przecież zupełnie niegroźnie. No ale oznacza pewnie miejsce, w którym ktoś się kiedyś zsunął i go nie znaleźli. I takich miejsc na Orlej Perci jest pełno. Więc niczym Walenty Gadowski 120 lat temu naciągnąłem wyżej skarpety, pobudziłem koncentrację i mruknąłem pod nosem bohatera. No i tutaj na przełęczy wybieram oznaczenia czerwone i wzdłuż nich aż do samej przełęczy Krzyżnej będę maszerował. Pięknie widać już po drugiej stronie grani tam szczyty, ale też szlak, który pnie się od strony Doliny Pięciu Stawów, bo też można na Orlą Perć wybrać się właśnie z popularnej piątki. Wtedy podchodzi się tutaj też na Zabrat, to podejście jest łatwiejsze niż od strony Hali Gąsienicowej, a później z Krzyżnego też można sobie zejść w okolice schroniska. Tam w tle widać Krywań, mur Chrubego, a gdzieś tam też Rysy. Ale tyle na razie widoków. Teraz maszeruję w stronę Małego Koziego Wierchu i według znaków na Koziej Przełęczy, tylko w takim bardzo charakterystycznym miejscu, powinienem być za nieco ponad godzinę. Pierwsza część Orlej Perci, ta od Zawratu do Koziego Wierchu, jest jednokierunkowa. To ostatnie miejsce na kalkulacji swoich możliwości. Tutaj też muszę powiedzieć wam coś ważnego. Jeden lubi kawę, a drugi jak mu nogi śmierdzą. No i nie precyzując, do której grupy należę, przypomnę, że odbieranie trudności na szlaku bywa mocno subiektywne. Coś, co dla jednych będzie niewykonalne, drudzy zrobią ze stosunkową łatwością. Wypowiedziane przeze mnie łatwo lub trudno, nijak będzie się miało do tego, co wy możecie przeżywać na szlaku. Bo on jest wymagający i wiele osób z niego już nie wróciło. Lepiej więc podejść do sprawy ostrożnie i zachowawczo. Orla Perć może być jednak wspaniałą przygodą, jeśli tylko zadba się o kilka przypominających pewną układankę elementów. Tylko, czy ja wszystkie je mam? Pierwszy z dzisiejszych szczytów zdobyty. Jestem na Małym Kozim Wierchu. Nie było przesadnie trudno, chociaż mam świadomość, że dzisiaj skala wyzwania będzie rosła z każdym krokiem, zwłaszcza, że tam widać już postrzępioną grań i zamarłą turnię. Muszę trochę racjonować sobie to nagrywanie. Przede wszystkim, żeby być bezpiecznym, żeby nie nagrywać wisząc jedną ręką gdzieś nad przepaścią. Po drugie, żeby mi się nie skończyła bateria, żeby nie zastała mnie tutaj noc, no i żeby też nie blokować ruchu, bo jednak za chwilę pewnie zrobi się tłoczno i żeby było w miarę płynnie. Na razie jest bardzo fajnie. Kto wie, może będę cofał te słowa gdzieś tam za chwilę, panicznie trzymając się łańcuchów, ale póki co całkiem fajnie jest na razie. Krótkie zejście po takiej ściance i dotarłem do jednego z bardziej niebezpiecznych, trudniejszych miejsc na Orlej Perci, czyli do żydowskiego żlebu, zwanego też Honoratką. Jest tutaj ślisko, zazwyczaj długo zalega śnieg, na szczęście widzę, że dzisiaj go nie ma, więc powinno być dobrze, ale to jest taki moment szczególnie czujny, trzeba tutaj uważać, więc ja też chowam aparat i powoli się obniżam. Wizyta w wilgotnej Honoratce wcale nie należała do tych miłych. Jak to w życiu, kilka nieostrożnych ruchów i kłopot gotowy. Na Orlej Perci jest sporo zacienionych żlebów, w których śnieg utrzymuje się niekiedy nawet do wakacji. Warunki, jakie panują na szlaku, to więc pierwszy element tej całej wycieczkowej układanki.
Mokre skały, albo wręcz płaty śniegu, mogą umożliwić pokonanie szlaku w sposób, którego Walenty nie zakładał. Zbyt szybki. Stopnie są tam zazwyczaj dobre, ale rzeczywiście jest czujnie, niekiedy wilgotno, ślisko. No, kilkadziesiąt metrów takiego zejścia, trzeba koncentrację trzymać. Kolejne przeszkody przede mną. Tak jak podejrzewałem, jeżeli chodzi o dystans, to niby jest niedaleko, ale nie idzie się jakoś szybko, nie da się tutaj biegać. Chociaż da się i są takie osoby, które przebiegły Orlą Perć w godzinę z kawałkiem, poniżej 2, uwierzcie albo nie. No ale ja idę raczej spokojnie. Teraz w kierunku Zmarzłej Przełęczy. No jest tutaj już tak momentami dosyć powietrznie, wyszło słońce. Nie jest za gorąco, to pewnie widzicie po kurtce, czyli w zasadzie warunki takie idealne do maszerowania. Orla Perć rzeczywiście w sezonie przypomina niekiedy kolejkę w urzędzie lub do lekarza. Niby dystans niewielki, ale nie idzie się szybko, zwłaszcza gdy na szlaku pojawi się już sporo osób. No a że przepaście dookoła, to kłótnie pan tu nie stał, bywają obarczone sporym ryzykiem. Tak szczerze jednak, to odcinek przez Zmarzłe Czuby bardzo mi się podobał. I przy dobrych warunkach i suchej skale nie napotkałem tam żadnych trudniejszych fragmentów. Chociaż niekiedy szlak bywa tam mocno eksponowany. Radośnie więc, bo jeszcze wtedy mogłem sobie na to słowo pozwolić, stawiałem kolejne kroki. Zwłaszcza, że zbliżałem się do bardzo ciekawego miejsca. Jest i chłopek, czyli taka charakterystyczna skała, której rzekomo nie da się zepchnąć. Sprawdźmy. Z tym chłopkiem to żart. Nie spychajcie go. Nie chciałbym być jednak osobą zapisującą się w annałach tatrzańskich, której się udało to zrobić, także zostawiam w spokoju. A tam już południowa ściana Zamarłej Turni, czyli taka legendarna, jeśli chodzi o nasze polskie taternictwo. No na razie całkiem gładko idzie, ale to co najtrudniejsze podobno jeszcze przede mną. I to co najciekawsze. No patrzcie tylko. Piękna pogoda, optymalna temperatura, a do tego sucha skała. Idealne warunki do przejścia Orlej Perci. Pierwszy element tej całej szlakowej układanki, ten o warunkach, był po mojej stronie. Ale każdy krok przybliżał mnie do miejsca, które testuję, czy posiada się drugi z nich. Równie ważny. Trawersuję sobie teraz zbocza Zamarłej Turni. Tutaj jest już trochę mniej sztucznych ułatwień, więc jest to taki spokojniejszy odcinek, dający nieco wytchnienia, a wszystko to przed jednym w zasadzie z punktów takich najciekawszych na Orlej Perci, najbardziej znanych, czyli słynnego zejścia do Koziej Przełęczy, gdzie znajduje się taka oto drabina. No i czy to jest trudna przeszkoda? Drabina jaka jest, każdy wie. Może zdarzyło wam się nawet niejednokrotnie jej używać, robiąc remont albo zbierając owoce w sadzie. Drabina, zgodzimy się, nie jest przeszkodą trudną technicznie, ale to, co sprawia, że te przeszkody na Orlej Perci są szczególnie trudne, to fakt, gdzie ona się znajduje. A znajduje się w takim otoczeniu, powiedzielibyśmy, lufiastym, z dużą przepaścistością. No i to sprawia, że ta przeszkoda urasta niekiedy do rangi takiej bardzo trudnej. Fakt, że wokół jest dużo przestrzeni, przepaść. Tak więc wybierając się na takie szlaki tatrzańskie, przede wszystkim trzeba zadbać o to, żeby mieć 100% pewność, że nie ma się lęku wysokości, przestrzeni, że nie dojdzie do jakiegoś takiego paraliżu, który sprawi, że nie będziecie w stanie postawić następnego kroku. No dobrze, teraz na dół. Kozia Przełęcz to raczej miejsce takie dosyć wąskie.
Nie ma tu się jak rozsiąść. No i w zasadzie trudniejsze zaczyna się po zejściu z tej drabiny, bo jest taka wąska półeczka i ciągiem łańcuchów trzeba się właśnie na przełęcz obniżyć. Są tutaj też klamry. No i teraz dalej, w stronę Koziego Wierchu. Ale nie tak od razu, oczywiście. Bo chociaż Kozi Wierch jest najwyższym punktem na Orlej Perci, to i tam tak po prostu teleportować się nie można. Kozia Przełęcz jest miejscem ważnym, bo to tutaj znajduje się pierwsza możliwość zejścia w dolinę, gdyby coś poszło nie tak. Brak lęku wysokości i odporność na takie właśnie otoczenie to natomiast drugi, kluczowy element tej układanki związanej z przejściem Orlej Perci. To często nie nadludzka sprawność, a psychika decyduje, czy z przeszkodą uporamy się sprawnie, czy w myślach będziemy spisywać testament. Wnioski i wrażenia mam póki co takie, że ta drabinka za moimi plecami jest trochę demonizowana. Oczywiście całe to otoczenie sprawia, że pewnie adrenalina skacze, ale schodzi się tam raczej w porządku. Trudniej na przykład jest chociażby dostać się tutaj, czyli kawałek dalej, już podchodząc na Kozie Czuby. No bo tam, gdzie śliska skała, jest wilgotno, trzeba zdecydowanie bardziej uważać niż na szczeblach drabiny. Swoją drogą, to skoro żleb jest honoratką, to myślę, że i drabina na Orlej Perci powinna mieć nazwę. Nie wiem, Marlenka albo inny Bogdan. Nie bój się Marlenki, można by się uspokajać. I w teorii słusznie, bo technicznie nie jest to miejsce trudne. Ale to jak powiedzieć komuś, że pływanie to nic trudnego, bo przecież każdy umie machać rękami. O, jak pięknie jest, powiem wam. Teraz czeka mnie marsz przez Kozie Czuby i zejście do Koziej Przełęczy Wyżniej. Miejsca, które uchodzi za jedno z na pewno trudniejszych na Orlej Perci, a później już marsz na Kozi Wierch. I tam jakaś dłuższa przerwa pewnie mi się przyda. Podoba mi się ten odcinek przez Kozie Czuby. Nie ma co prawda sztucznych ułatwień, albo jest ich mało, ale jest to taki teren, gdzie skała jest dobrze urzeźbiona, fajnie się podchodzi, taka namiastka wspinaczki. Tam w tle oczywiście ładne widoki, widać kościelec, Giewont, tam byłem wczoraj, nawiasem mówiąc, możecie zerknąć na film, też jest na kanale, jest też Świnica. A tam widać takie ładne zakosy na zadni granat. Na granatach będę za ileś godzin. Godzin. No bo jak się człowiek cieszy, to biednemu zawsze wiatr w oczy. Piękna była ta otaczająca mnie przestrzeń. A co najważniejsze, przynajmniej na chwilę wylazłem z tych ciemnych, posępnych żlebów. Kozie Czuby? Top. A gdyby zerknąć na nie z nad tafli czarnego stawu gąsienicowego, to byłem właśnie tu. Też właśnie teraz tam idę. No i powiem wam, że to jest chyba póki co mój ulubiony odcinek, bo tutaj rzeczywiście szlak wyprowadza na grań i jest sporo przestrzeni po obu stronach. A przy tym nie jest jakoś specjalnie trudno. Piękna górska przygoda. Przynajmniej do tamtej pory wszystko układało się świetnie. Warunki dopisywały, a ekspozycja i przestrzeń nie budziły we mnie strachu, a raczej ekscytację. Szlak jednak już wkrótce miał sprawdzić, czy posiadam kolejny, niezmiernie ważny element tej górskiej układanki – sprawność. Bo chociaż szedłem już od dobrych kilku godzin, no właśnie tutaj zetknąć miałem się z miejscem, które uchodzi za szczególnie niebezpieczne. No i sprawne nogi, a do tego względnie gibkie ciało,
już do końca tej wycieczki miały być istotne. W tle widać już podejście na Kozi Wierch, ale przede mną jeszcze obniżenie w stronę Kozi Przełęczy wyżniej. Takie dosyć trudne, przynajmniej za takie uchodzi. No i jeżeli popatrzycie sobie na Kozi Wierch i Kozie Czuby, Kozi Wierch po lewej, Kozie Czuby po prawej, na przykład z nad Czarnego Stawu Gąsienicowego, to ta przełęcz jest taką szczerbiną charakterystyczną, która je rozdziela. Tutaj właśnie jestem teraz. No i planowałem tam pozostać, więc dosyć uważnie stawiałem kroki. Zejście na samą przełęcz jest dosyć długie, ale dobrze ubezpieczone. To taka stroma rynna, w której stopni szukałem tak uważnie jak grzybów po deszczu. No i pewnie, nie żebym mówił o sobie, niezbyt wysokie osoby mogą mieć tam nieco trudniej. A potem jeszcze więcej emocji. Powoli, uparcie i jestem na tej przełęczy. Rzeczywiście takim jednym fragmentem, który jest problematyczny, może być taki krótki trawersik i tam są w zasadzie takie wąskie stopnie, ale teraz przede mną już otwarta droga na Kozi Wierch. Wow, odwróciłem się za siebie i dopiero zauważyłem, jak ostro do góry, pionowo praktycznie, wyrywa teraz ten szlak. Tutaj przez chwilkę też taki fragment bez sztucznych ułatwień są tam dalej. No i według moich kalkulacji, jeżeli nigdzie się nie pomyliłem, to dosłownie za kilka minut będę na Kozim Wierchu. Powiem wam, że świetnie ogląda się z dystansu te miejsca, które już się odwiedziło, albo które jeszcze na mnie czekały. No bo to podejście na Kozi Wierch rzeczywiście jest strome, ale rzeźba terenu pozwala tam na bardzo swobodne podchodzenie. Z daleka natomiast wyglądało to tak. I zawsze na szlaku wyszukuję wzrokiem turystów, bo to pokazuje dopiero prawdziwą skalę gór. Kozi Wierch to szczyt niezwykle widokowy. No i w takim otoczeniu zrobiłem sobie pierwszą dłuższą przerwę, rzucając niekiedy wzrokiem na Kozie Czuby i tę wąską przełęcz. Czarny Staw Gąsienicowy był odległy, jak jeszcze nigdy. Po drugiej stronie pięknie prezentowała się Dolina Pięciu Stawów, a ja zerkałem już w kierunku Granatów, kolejnego celu. A że pogoda dopisywała, to na wypadek, gdybym nie wyglądał jeszcze wystarczająco atrakcyjnie w tym kasku, wysmarowałem się szczelnie i grubo kremem z filtrem. Opuszczam właśnie niezwykle widokowy Kozi Wierch, najwyższy szczyt, który dzisiaj w czasie przejścia Orlą Percią będę mijał. To też jest pocieszające, bo to oznacza, że wyżej już nie wejdę. Nawet zerknąłem sobie na licznik przewyższeń, no i zostało ich tam raptem 330. Więc nie jest tak źle. Czuję się całkiem nieźle. Całkiem nieźle, bardzo dobrze się czuję. Aż w zasadzie zaskakująco. Ponad 3 godziny do przełęczy Krzyżne, tyle pokazują mapy. Nawet jakby mi to zajęło dłużej, to nie jest źle, bo jest trochę po 9. No a później to już jakoś tam się doturlam przez Dolinę Pańszczycy do Brzezin. Od tego momentu też, od Koziego Wierchu, szlak staje się dwukierunkowy, bo odcinek Zawrat-Kozi Wierch jest jednokierunkowy, można iść tylko w tym kierunku. Gdyby chciało się pokonać całą Orlą Perć, to tylko ten jest możliwy. Ale można sobie ją podzielić na kawałki, na przykład z Krzyżnego na Kozi Wierch i tak dalej. Teraz chwilowo schodzę też częściowo czarnym szlakiem, czerwony-czarny. Czarny to jest ten, którym można się tu dostać z Doliny Pięciu Stawów na Kozi Wierch. Bardzo ładna wycieczka, no ale mnie interesują te czerwone. Niewdzięczne trochę to zejście, bo dosyć sypkie momentami, ale rozstałem się już z tym czarnym szlakiem, on sobie poszedł dalej w dół w stronę Wielkiego Stawu Polskiego, a ja trawersuję teraz tutaj wzdłuż czerwonych oznaczeń cały czas. No i rozpoczynam teraz taki w zasadzie jeden, można powiedzieć, z łatwiejszych etapów Orlej Perci, bardziej relaksujących można powiedzieć,
będzie szansa, żeby przyjrzeć się wreszcie trochę dokładniej widokom, bo te zrobiły się po tej stronie grani wyjątkowo piękne. Pewnie już tylko patrząc na moje połyskujące czoło zgadniecie, co będzie kolejnym elementem tej górskiej układanki. To oczywiście pogoda i wszystko to, co się z nią wiąże. Deszcz, śliskie skały i pioruny walące po szczytach wolałbym jednak wykorzystać co najwyżej na picie kawy w schronisku, a nie podbój tatrzańskich grani. Wystawienie głowy na cały dzień do słońca to też nie przelewki, więc i na to trzeba się przygotować. Upał potrafi wysysać siły niczym kompan, który co chwilę pyta, czy daleko jeszcze. Daleko. A jak się miało okazać? Najtrudniejsze miało przyjść niespodziewanie. I to za jakiś czas. Najpierw jednak poprzez Kozi Mór dotarłem mniej więcej tutaj. Dosyć krótka to była sielanka, bo właśnie pojawiłem się u wylotu Żlebu Kolczyńskiego, czyli takiego dosyć poważniejszego wyzwania. Zwłaszcza ta górna część nie jest ubezpieczona, więc trzeba rzeczywiście uważać. No i kawałek tego zejścia mnie teraz czeka. Ciągnął się ten żleb i końca w zasadzie nie było widać, ale jest tam zaskakująco dobra przyczepność. Wydawałoby się, że te głazy takie wyślizgane, wilgotno, ale stopy całkiem dobrze trzymały. A tu przede mną kolejna, wydaje się, że bardzo atrakcyjna przeszkoda. Taki długi, ubezpieczony komin na czarny mniszek. No, jest tu trochę tego podejścia. Jestem atakowany przez coś osopodobnego. To jeden z bardziej satysfakcjonujących odcinków, chyba który do tej pory pokonałem. Bardzo fajna rzeźba terenu, no i tak się podchodziło raczej bezproblemowo, a tam w tle widać już granaty i właśnie tam teraz zmierzam. Za moimi plecami pięknie widać Kozi Wierch i Kozie Czuby i tę charakterystyczną szczerbinę, na której jeszcze tak niedawno przecież temu byłem. No i wydaje mi się, że jeżeli chcielibyście zasmakować Orlej Perci, ale nie jesteście gotowi zmierzyć się z całością, albo nie wiecie, czy was to nie przerośnie, to wydaje mi się, że granaty mogą być taką próbą. Jest film na kanale, kiedyś robiłem wycieczkę właśnie tam, no bo na Zadni granat prowadzi raczej nietrudny szlak zielony z Koziej Dolinki i można sobie zobaczyć, czy ta ekspozycja, przestrzeń to jest coś, w czym się odnajdziecie. Wtedy można przejść całe granaty, czy raczej nie. I wtedy można wrócić po śladach podejścia. Męczy mnie ta zadyszka dzisiaj. Oczywiście wejście na sam Zadni granat tym zielonym szlakiem to ciągle kawał wycieczki. I wypada mieć trochę kondycji i ogólnej górskiej ogarniętości. Tutaj też nie da się tak po prostu teleportować. Ten wariant jednak daje możliwość dosyć łatwego odwrotu, gdyby przestrzeń się komuś nie podobała. A tej na granatach nie brakuje i jest to odcinek Orlej Perci, na której nie ma zbyt wielu sztucznych ułatwień. Trzeba pomacać sobie granit i fajnie, kiedy jest suchy. Droga na pośredni granat to raptem kilka chwil, ale trawers po kruchej ścieżce był dosyć czujny. Krótka ścianka wyprowadza na drugi z wierzchołków, no i stamtąd mogłem zerknąć już w kierunku trzeciego z nich, skrajnego. Wydaje się niedaleko, ale po drodze jest kilka atrakcji, które tam polubiłem. Rzeźba jest tutaj bardzo dobra, ale zejście bywa strome, a czerwone oznaczenia niekiedy nikną w załamaniach terenu.
Najwięcej emocji pojawiło się natomiast po chwili za sprawą słynnego kroku nad przepaścią. To taka szczelina ubezpieczona łańcuchem. No i rzeczywiście wypada tu sięgnąć po pokładę gibkości, chociaż miejsce to budzi raczej problemy natury psychologicznej, jak marlenka, w sensie drabina. No trzeba postawić większy krok. Na chodniku łatwizna. Wysoko w górach różnie z tym może być. W rzeczywistości przeszkoda nie wygląda jednak tak strasznie i można ją obejść ścieżką poniżej, przy okazji robiąc komuś świetne zdjęcie. Warto jednak trzymać się szlaku i nie chodzić nigdzie dalej, bo to trawiaste, łagodne zbocze to górna część owianego sławą śmiertelnych wypadków żlebu Dreża. Lepiej pooglądać widoki. No i podejście na skrajny granat z tego miejsca to już w zasadzie formalność, bo prowadzi tam w zasadzie taki najzwyklejszy chodnik. Skrajny granat to bardzo wdzięczny szczyt, bo nie tylko widokowy, ale widać Dolinę Gąsienicową, Dolinę Pięciu Stawów i też Dolinę Pańszczycy. Gdzieś tam po drugiej stronie, którą będę schodził. Widać było nawet tę ścieżkę wijącą się, która z perspektywy zejścia pewnie nie będzie chciała się kończyć. No i teraz ruszam już w stronę Przełęczy Krzyżne na metę. Ten odcinek pomiędzy Skrajnym Granatem a Krzyżnem właśnie będzie dla mnie całkowitą nowością. W tej części Tatry jeszcze mnie nie było, poza samą Przełęczą. Więc no, ciekawie się zapowiada. Ciekawie, ale i nieprzyjemnie, bo to tutaj właśnie pojawiły się odcinki, które obudziły we mnie filozofa. Czy piargi mają uczucia? Czy moje kolana kiedykolwiek mi wybaczą? Czy kiedy spojrzę na litą skałę, to się wzruszę? Już widzę, że ciężko będzie nam się zaprzyjaźnić z tym odcinkiem, bo jest tu strasznie dużo kruszyzny i takie zejście od razu mnie stresuje. Będę jednak uczciwy. Zejście do Granackiej Przełęczy nie zasługuje nawet na słowo zejście. Wyglądałem tam z pewnością jak stary wózek sklepowy. Wiecie, ten z wiecznie zepsutym jednym kółkiem. No bo jeśli odczuwanie szlakowych trudności bywa subiektywne, to takie kruche odcinki, na których nawet buty stworzone do biegania po trudnej nawierzchni nakazują zwolnić, budzą we mnie respekt. Oraz odrazę. Wybacz, Walenty. Ale czyj to był pomysł, żeby się tu wybrać? Ano mój. Tylko mój i niczyj inny. Tak więc z erodowanym trawersem Orlich Turniczek, uważnie stawiając kroki, obniżałem się powoli żlebem. Aż dotarłem, tutaj. Nieprzyjemne to zejście, raczej nie zostanę jego fanem, ale może zostanę fanem tej drabinki, bo jest druga na Orlej Perci. Ta krótka drabinka nie zmieniła faktu, że to tę część Orlej Perci zacząłem postrzegać jako tę trudniejszą. Mówiłem, że to wszystko bywa subiektywne i nie było żadnego innego powodu poza prozaicznym faktem, że po prostu było czujnie. Dużo kruszyzny i luźnych kamieni, po których idzie się raczej niezbyt miło. No i to tutaj też zacząłem powoli myśleć o tym kolejnym elemencie górskiej układanki, o kondycji. Nie było co prawda takiego dnia w moim życiu, żebym był ze swojej zadowolony, ale i tu winny był człowiek, którego mijam w lustrze. A kondycja na takim szleku to rzecz bardzo ważna, bo w tym miejscu miałem już ponad 8 godzin podchodzenia za sobą. Krótkie chwile dekoncentracji czy osłabione nogi mogą nieść poważne skutki. Jak wtedy, kiedy powiecie komuś niewinne cześć, a po jakimś czasie stoicie przed ołtarzem. Orla Perć nie odpuszczała ani na chwilę, ale i ja nie zamierzałem odpuścić, mimo że nachodziły mnie tam myśli przeróżne. Może to będzie obserwacja z tyłka, ale napiłem się kawy. Na to miał przyjść jeszcze czas, bo chociaż od Przełęczy Krzyżne dzielił mnie już zaledwie kilometr drogi, to w takich warunkach to ciągle sporo machania nogami. Mimo kruszyzny podobał mi się ten odcinek, bo stanowił miłą odmianę od tych zacienionych żlebów.
Po Orlich Turniczkach przyszła kolej na trawers Orlej Baszty. I kto wie, może to od tych miejsc szlak wziął swoją nazwę. Jeszcze ciekawiej brzmi Pościel Jasińskiego, gdzie czekał mnie ciekawy, ubezpieczony i dosyć długi fragment szlaku. No, ale żeby nie było zbyt miło. Łańcuchy, kruszyzna i zejście. Nic fajnego. Szlak nie dawał wytchnienia, szybko zawijając na północną stronę grani. W tych zacienionych miejscach bywało wilgotnie, a podłoże nie zawsze było stabilne. Trawers buczynowych czub bywał też niekiedy eksponowany, ale że z takim powietrznym otoczeniem się zaprzyjaźniłem, to chyba momentami nawet uśmiechałem się tam sam do siebie. Powiem wam, że dosyć trudne to zejście, znaczy taki ciąg łańcuchów, bo krucho i to jest pewnie ta różnica pomiędzy pierwszą częścią do Koziego Wierchu, a tą drugą. Jest bardzo dużo kruszyzny. No i rzeczywiście muszę uważać, szczególnie dlatego, że jestem już parę godzin na nogach. Zawsze to łatwiej jakąś dekoncentrację, ale tam, jeżeli się nie mylę, jest już wielka buczynowa turnia. No i za nią powinna być otwarta droga do prawie mety, do Przełęczy Krzyżnej, gdzie kończy się Orla Perć, no ale potem trzeba będzie jeszcze zejść na parking. Koniec Orlej Perci był już rzeczywiście niemal na wyciągnięcie ręki. I to tutaj mogłem jeszcze odwiedzić miejsce nazwane na cześć człowieka, który jako pierwszy o niej zamarzył. Przełęcz Nowickiego nie wyróżnia się niczym szczególnym, ale to właśnie Franciszek Nowicki jako pierwszy rzucił pomysł wytyczenia szlaku, który dzisiaj znamy jako Orla Perć. To on był gorącym orędownikiem poprowadzenia tatrzańskiej trasy, na której przygody zaznać mogliby turyści uchodzący za tych zaawansowanych. I tu los zesłał Walentego, który stał się gorliwym wykonawcą tej wizji, dzięki któremu ja mogłem poczuć te wszystkie wrażenia. Ale nie ostatnie. Aha, no jeszcze trochę przygód mnie czeka. Podobno będą też jakieś piargi i zejście, coś czego szczególnie nie lubię. No ale odliczam już do tej przełęczy. Jeszcze trzeba tylko trochę skupienia zachować. Bardzo lubię obserwować w oddali inne grupy, które schodzą, bo wydaje mi się, że tak z daleka dopiero widać, jakim terenem niekiedy poprowadzony jest ten szlak. Jak zerkałem, będąc na zadnim granacie, w kierunku Kozich Czub, to aż się tak zastanawiałem. Czy ja na pewno tamtędy szedłem? Powiem wam, że z tym plecakiem to się tam ledwo przycisnąłem, już przez chwilę myślałem, że się zaklinuję, ale udało się. Dotarłem chyba do tego niefajnego zejścia piarżystego. To, co mnie zdziwiło negatywnie, to fakt, że nie ma ani jednego łańcucha, albo ich nie widzę. Więc co już jest stałym motyłem tej wędrówki, trzeba będzie uważać. Cały ten długi trawers wielkiej buczynowej turni przypominał mi płacenie rachunków. Też powtarzałem sobie cichutko, Boże, kiedy to się skończy? Droga była jednak oczywista i wystarczyło podążać po śladach bólu poprzedników. Do Przełęczy Krzyżne pozostało raptem 600 metrów. No i przede mną kolejny długi ciąg łańcuchów i w tym żlebie też pełno rumoszu skalnego. Takie dosyć męczące jest to zejście, bo trzeba być bardzo czujnym, a wiadomo, że zmęczenie już trochę dokucza. Ale co zrobić? Od siedzenia na tyłku dystansu nie ubywa. A no nie. Więc ponownie podciągnąłem skarpety i już zupełnie cichutko szepnąłem Patera. I jak się okazało, było jeszcze na co popatrzeć. No i teraz od razu do góry. Mam nadzieję, że po raz ostatni do góry. Tam, gdzie ci turyści. Ale trzeba przyznać, że bardzo ciekawy jest ten fragment szlaku. No i wyobraźcie sobie, że stało się coś szokującego. To właśnie tutaj, w tym żlebie opadającym z buczynowej przełęczy, po tych wszystkich godzinach od startu z zawratu, znalazłem się w najniższym punkcie Orlej Perci.
Jakieś 2060 metrów nad poziomem morza. Ciągle wysoko, nie? Druga rzecz była jeszcze bardziej niesamowita, bo nie sądziłem, że to jeszcze powiem. Bardzo przyjemne podejście, chociaż to jeszcze nie koniec. Super rzeźba, bezproblemowo stawia się stopy, ale czy nie mogło być chociaż przez chwilę już po płaskim? Pokonywanie tych przeszkód, chociaż siłą rzeczy męczące, sprawiało naprawdę sporo frajdy. Co więcej, kontakt z litą skałą był rzeczywiście wzruszający. Może i nawet uśmiechałem się tam gdzieś pod nosem, a może i nie? Im dłużej podchodzę, tym bardziej mam wrażenie, że to się nie skończy, że utknąłem w jakimś zakrzywieniu czasoprzestrzeni i już zawsze będę podchodził łańcuchami do góry, jak Syzyf wtaczający głaz. Co zakręt, to kolejny do góry. No, ale wydaje się, bo już kilka razy tak powiedziałem, że tutaj jeszcze kilkanaście metrów tych łańcuchów i gdzieś będę, gdzieś na górze. No i nie myliłem się, gdzieś dotarłem, gdzieś wysoko, z ładnym widokiem. Tam widać Tatry Bielskie. Jest ścieżka w Dolinie Roztoki, siklawe, nawet ładnie widać. No i stawy w Dolinie Pięciu Stawów. I całą śmietankę tatrzańską z najwyższymi szczytami. Jest Lodowy, Gerlach, powiedzmy nasze, no spółkę z Słowakami Rysy. No i są też Mięguszowieckie szczyty, Szpiglasowy Wierch i dalej Krywań. To, co mogę oglądać rano. No a teraz kawałek chodnika. Jest to takie niespodziewane. Czyżby tutaj już miała ta ścieżka złagodnieć? Przekonajmy się. No i stało się. Koniec. Teraz widziałem go już wyraźnie. Właśnie zbliżałem się do krańcowego punktu Orlej Perci. I tu jestem pewien, że uśmiechałem się pod nosem. Widać już przełęcz. Jestem uratowany. Nie będę musiał do końca życia chodzić po tych łańcuchach. Mówią, że Orla Perć to najtrudniejszy szlak w Polsce. I może mają rację. To jednak przede wszystkim cała gama emocji. Przez te kilkanaście godzin zdążyłem się tam zachwycić, zmęczyć, zadumać i prawie zaklinować z plecakiem. Były momenty, w których marudziłem pod nosem. Już widzę, że ciężko będzie nam się zaprzyjaźnić. Były jednak przede wszystkim takie miejsca, które mijałem z szeroko otwartymi oczami, mówiąc do siebie tylko ciche wow. Oto przełęcz Krzyżne. Właśnie połączyłem dwa skrajne punkty Orlej Perci. Czy jestem zadowolony? Jak najbardziej. Czy jestem zmęczony? Jeszcze jak. Widok przełęczy Krzyżne obudził we mnie na koniec jeszcze jedno pytanie. O ten chyba najważniejszy element górskiej układanki. Czy miałem z tego frajdę? O, jak pięknie jest, powiem wam. Sto 20 lat temu na tatrzańskich graniach pojawili się ludzie, którzy mieli marzenie. Teraz ja mogłem spełnić swoje.